So let's open BhagavatGita. So today we will speak from BhagavatGita, chapter 2, text number 7. Dzisiaj pomówimy na temat BhagavatGity. To jest werset z rozdziału 2, tekst 7. Yeah. Karpanya dosho parhat svabhava. If you want, you can repeat after me. Prachami tvam dharma sammura chetaha. Yachraya sen nishchitam bruhitan me. Shishyaste ham sadimam tvam prapannam. Translation by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. Tłumaczenie. Jestem teraz zdezorientowany co do swojego obowiązku i z powodu nieszczęsnej słabości straciłem wszelki spokój. Dlatego proszę, powiedz mi, co jest dla mnie najlepsze. Jestem teraz Twoim uczniem i duszą podporządkowaną Tobie. Poucz mnie, proszę. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master, who can give one proper guidance for executing the purpose of life. Znaczenie. Z natury rzeczy cały system czynności materialnych jest źródłem dylematów dla każdego. Dylematy te występują na każdym kroku. Dlatego dla własnej korzyści należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, który może być właściwym przewodnikiem w wypełnianiu celu życia. All Vedic literature advises us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. Cała literatura wedyjska poleca nam przyjęcie bona fide mistrza duchowego, po to, abyśmy mogli uwolnić się od niepokojących dylematów życia. Są one jak płonący las, który w jakiś sposób zaczyna płonąć, chociaż nie został przez nikogo odpalany. Sytuacja w świecie jest taka, że dylematy życia pojawiają się w nim automatycznie, pomimo tego, iż my nie pragniemy żadnych zakłóceń. Nikt nie pragnie pożaru, a jednak zdarza się on i sprawia nam dużo kłopotu. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. Więc po to, aby położyć kres tym dylematom życia i aby zrozumieć naukę, która je rozwiąże, mądrość wedyjska radzi nam zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, będącego w sukcesji uczniów. Osoba mająca bona fide mistrza duchowego powinna wiedzieć wszystko. Nie należy zatem pozostawać samemu z kłopotami materialnymi, ale powinno się przyjąć mistrza duchowego. Takie jest znaczenie tego wersetu. So Arjuna is speaking this verse Tak więc Arjuna wypowiada ten in a state werset of confusion. w stanie zakłopotania. Dharma sammura chetasa. That's how we know Arjuna is confused. On mówi w ten sposób i dlatego wiemy, że jest zakłopotany. His confusion is whether I should fight or not fight. I ten kłopot polega na wyborze, czy ma walczyć, czy nie. And he's starting this verse with karpanya. I zaczyna werset od słowa karpanya. Karpanya comes from kripan. Kripan means miser. Karpanie pochodzi od słowa krypana, czyli skąpiec. And karpanya Prabhupada translated as miserliness. I karpania Prabhupada tłumaczy jako godna skąpca. So Arjuna is saying, I don't know from where, but I have this miserly thing entered in my consciousness. Arjuna mówi, że nie wiem jak to się stało, ale w mojej świadomości jest ta chciwość. And what means
miserliness in this context of Arjuna? I co oznacza ta chciwość w kontekście Arjuny? What means miserliness? Before Arjuna, let's try to understand what means miserliness in our world. Whom we call a person as miser. I możemy zrozumieć też, co oznacza chciwość w kontekście światowym, kogo nazywamy skąpcem. So in common world there is a famous story. Skąpstwo, przepraszam, nie chciwość, tylko skąpstwo. So in common world, people use a famous story to explain who is a miser. W świecie ludzie używają takiej znanej historii po to, żeby wyjaśnić, kto jest skąpcem. So there was Mullah Nasruddin, and the story comes from his side. Mullah Nasruddin. There was a Mullah Nasruddin. Był taki człowiek o imieniu Mullah Nasruddin. Yeah, so what happens is, in his town, one person fall in a hole and other people were trying to give him a helping hand. I będąc w mieście wpadł do dołu i inni ludzie próbowali go wyciągnąć, pomóc. And they were saying, you know, give us your hand, give us your hand. And this guy was not giving his hand, so they thought he maybe got hurted in the head or he is confused. I oni wołali do niego, wyciągnij rękę, ale on nie wyciągał ręki, więc pomyśleli, że być może uderzył się w głowę, czy jest zakłopotany jakoś. So then, you know, the Mullah Nasruddin was coming back and he saw, you know, a group of people and they said, what's happening here? I ten człowiek o imieniu Mullah, Yeah, his name was Mullah Nasruddin. Przechodził obok i widział tam ludzi zgromadzonych i zapytał, co się dzieje. So they say, you know, there is this guy who fell in a hole and we are trying to help him, but for some reason he's not giving his hand, he don't want to come out, it seems to be. I oni powiedzieli, że ten człowiek wpadł do dołu i próbujemy go wyciągnąć, ale on nie wyciąga ręki, nie wiadomo dlaczego. So he said, okay, let me help. I on powiedział, w porządku, w takim So razie pomogę. Mullah Nasruddin went and he gave his hand. I on poszedł tam i wyciągnął rękę. And this guy took the hand and came out. I wtedy ten człowiek wyciągnął do niego rękę i wyszedł. And people say, we were trying almost half a day and you just did it in half a minute. I oni byli zdumieni wszyscy, powiedzieli, my próbowaliśmy przez prawie pół dnia, a ty zrobiłeś to w pół minuty. So he said, how did you make him to, you know, come out? I jak to zrobiłeś? He said, because I told him, take my hand. And this person is supposed to be a miser. So when you say, give your hand, he have no habit of giving. So when I say, take my hand, he just snatched it because he said that it's good. I ja wtedy powiedziałem do niego, przyjmij moją pomocną dłoń. Ponieważ ten człowiek był skąpcem i nie chciał po prostu podawać swoje ręki, tylko przyjąć od kogoś. W ten sposób pomogłem. Yeah, so a miser person, he never liked to give, he always liked to take. Więc skąpiec nigdy nie chce dawać, zawsze chce brać. And the same habit we have when it comes to bhakti. When Krishna wants to give us something, we are happy. And when Krishna says, give me something, we are unhappy. Więc tak samo jest w przypadku Kryszny. Kiedy się zbliżamy do Kryszny i kiedy On nam coś daje, to jesteśmy szczęśliwi, ale kiedy On coś nam zabiera, to jesteśmy nieszczęśliwi. So bhakti means to give to God. Bhakti oznacza dawanie Bogu. Yeah, and God at this very time is demanding Arjuna that it's time for fighting and give me your valor, give me your strength. Kryszna mówi Arjunie, że to jest moment właśnie na walkę i powiedział, żeby oddał mu swoją moc i zdolności. Give me your life. I dał mu swoje życie. And even give me, so Arjuna replies, Arjuna made a big list of dharma and on top of the list he said, but who's gonna kill his guru? That's not written in the Shastras. I Arjuna w odpowiedzi przedstawił całą listę różnych rodzajów dar i powiedział, że zabijanie swojego guru nie jest potwierdzone w żadnych siastrach. So Krishna is saying, just hold on, put your dharma aside, give everything to me and let me handle. Krishna powiedział, na chwilę odłóż tą swoją całą dharmę, daj... So he's saying, just give me your dharma, give me your life and leave everything in my hands. Oddaj mi całe swoje życie i pozostaw resztę w moich rękach.
Yeah, so as you can say, when Arjun started this verse, he is so much perplexed. Widzimy, że kiedy Arjuna mówi ten werset, jest bardzo zakłopotany. And Srila Prabhupada is quoting Upanishad 3.8.10. He is saying that the perplexed man is described as follow. Srila Prabhupada wyjaśnia, że It's Brihad Arnankar Upanishad 3.8.10. 3.8.10 mówi, że taka osoba, która jest zakłopotana, Jova edam aksharam gargi avitas mallokat pratisakarpana. So here Prabhupada is quoting a verse where someone is explaining to Gargi. Srila Prabhupada cytuje werset, w którym ktoś wyjaśnia to Gargi odnośnie skąpca. So Gargi was a great Vidushi. Gargi był wielkim Vidushi. So Vidushi is opposite of Vidwan. Vidwan means someone who is educated. Yeah? A Vidushi to jest kontrastowa sytuacja w przypadku Vidwana, kogoś, który jest wykształcony. Yeah. So his father is instructing here. Jego ojciec podaje tu instrukcję. And he's saying everyone in this world is miser. Mówi, że każdy w tym świecie jest skąpcem. Who don't use this human life który nie używa ludzkiej formy życia for the service of God. dla służby Panu. Yeah. So miser don't know how to give to God. Skąpiec nie wie, jak dawać Panu. And actually we all are in that category. I tak naprawdę wszyscy znajdujemy się w tej We kategorii. want to please our senses. My chcemy sprawić przyjemności And zmysłom we want to take everything. i chcemy do tego wszystko. But God is saying, no, you have to give it to me. Ale Bóg mówi, nie, musisz mi to oddać. And Arjun don't want to give his life to God. Nie chciał oddawać życia Bogu. And that's the problem. Na tym polega problem. And the nice thing is Arjun is understanding that he is a miser. I dobrą rzeczą jest to, że Arjuna zrozumiał, że jest skąpcem. Yeah. So there is a nice story. There was a father and he was collecting gold. Jest inna historia, w której ojciec zbierał złoto. And back in the days in India, they would dig a hole and put gold there. I think in Poland as well they do. I w dawnych latach w Indiach ludzie chowali to złoto w ziemi, zakopywali je w ziemi. It was safer than today's bank. No way. That economy is crashing. Yeah. Wtedy to było bezpieczniejsze niż obecny system bankowy. Ekonomia tam nie padała tak. So what happened? His son, he figured out that my father did something, and he followed and he found, oh, there is gold. I jego syn podążał za ojcem i zauważył, że on coś tam kopie i znalazł złoto. So he will go secretly, and every night or every other day he will take some gold out of it and put some stones in that place. I on codziennie czy co jakiś czas szedł tam i brał troszkę złota i zamiast tego złota kładł kamienie. Yeah. So by little, everything was exhausted. I po trochu wszystko się skończyło. And once his father came and he found that there were only stones left. I tam udał się w końcu jego ojciec i zobaczył, że zostały jakieś kamienie tylko. And his father just, started scolding the son. He said, "What have you done? Where is all the gold?" I ojciec zaczął karcić syna. Co ty zrobiłeś? Gdzie jest złoto? And his son said, well, I did the right thing. What was supposed to be kept, I kept. What was supposed to be spent, I spent. Ja powiedział, że ja zrobiłem właściwą rzecz. To, co powinno zostać wydane, ja wydałem, a to, co powinno zostać, zostawiłem. He said, stones are supposed to be kept in the ground, so I put the stones here, and money was supposed to spend outside, so I spent the money outside. Ponieważ kamienie należą do ziemi, więc ja tam je zostawiłem, a to, co powinno zostać wydane, wydałem. And he said to his father, you are a fool who was keeping gold in the ground. Powiedział ojcu, że to było głupie trzymanie złota w ziemi. So similarly, the human life is very precious. Podobnie ludzkie życie jest bardzo cenne. If someone asks you, we will give you all the gold in the world, but just give us your 2 eyes. Powiedzmy, że ktoś by zaproponował wam całe złoto na świecie w zamian za 2 waszych oczu. Even 1 eye. Może nawet 1 oko. No one will give that. Nikt tego nie odda. So if your 1 eye is so expensive that full world gold can't buy it,
Jeżeli wasze oko jest tak wartościowe, że nie chcecie go oddać za całe złoto na świecie, then what about the full body? to co w takim razie w przypadku How całego ciała, expensive it is. jak ono jest wartościowe. And you are keeping this expensive thing for yourself. I zatrzymujemy tę wartościową rzecz dla siebie samych. And God is saying, put it in the service of the God. A Bóg mówi, nie, oddaj to w służbie dla Pana. Therefore Arjuna is saying, karpanya dosha. Dlatego Arjuna mówi, karpanie doszło. He's saying that I'm understanding that I'm not doing good. On rozumie, że nie robi właściwej rzeczy. Why? Because uprahat swabhava. Dlaczego? Ponieważ Uprahat swabhava, which means I'm not able to do it, although I understand it. nie jestem w stanie tego zrobić, chociaż rozumiem, że tak powinienem zrobić. Why? Because my heart is weak. Dlaczego? Ponieważ moje serce jest słabe. Many times we understand what to do, but we can't do it because of the weakness of heart. Wiele razy rozumiemy, co powinniśmy robić, ale nie robimy tego z powodu słabości serca. Mangala Arati is a good example. Mangala jest dobrym przykładem. Everyone knows should do it, but weakness of heart, comfort of the bed, and lying there. Każdy wie, że powinno się to robić, ale z powodu słabości serca i kręgosłupa leżymy tam. And many times that's why we become weak. I z tego powodu często stajemy się słabi. We understand, but we can't do it. Rozumiemy to, ale nie robimy tego. And why? Because anyone who has not taken shelter of God, they will become weak. Dlatego, że każdy, kto nie przyjmuje schronienia w Bogu, stanie się słaby. Because they have no support, Ponieważ nie ma wsparcia, they have no source of courage. nie ma źródła zachęty. So a alone person is not very strong. Także samotna osoba nie jest bardzo mocna. So that's why Arjuna became weak. Dlatego Arjuna osłabł. Why? Because he hasn't taken shelter of the God. Dlatego, że nie przyjął schronienia w Bogu. And Arjuna is a mighty warrior. Arjuna był walecznym i potężnym wojownikiem. But at the same time, just like a person who is drowning in the ocean, Ale podobnie jak osoba, która topi się w oceanie, he can try very hard, but if he starts to drown, all his skills are useless. może próbować bardzo mocno, ale kiedy zaczyna się topić, to wszystkie wysiłki są bezużyteczne. He needs external source to help. Potrzebuje zewnętrznej pomocy. So similarly, with Arjuna, he was drowning in this perplexity and he needed help. Podobnie Arjuna topił się w tej kłopotliwej sytuacji i potrzebował pomocy. Many people think, oh, that's not the case. If you are a powerful person, these perplexities can't touch you. Wiele osób myśli, że to jest niemożliwe, że jeżeli jesteś potężną osobą, to takie kłopoty cię nie spotkają. For instance, Indira Gandhi is glorified so much. What a strong woman, you know, saved India and so many things. Na przykład Indira Gandhi jest tak wychwalana, że ona uratowała Indię, była taką mocną kobietą i tak dalej. But that's outside. Outside she looks strong, but her personal secretary wrote an autobiography. A na zewnątrz ona wyglądała bardzo mocno, ale jej sekretarz osobisty napisał jej biografię. And if you read it, you will find that she described Indira Gandhi as a very fearful person. She was very afraid. I możecie zauważyć w tej biografii, że on opisał ją jako bardzo strachliwą osobę. Ona się bardzo bała. And she was all the time in stress and anxiety because she didn't know what will happen next. Była w ciągłym niepokoju i w stresie, ponieważ nie wiedziała, co się zdarzy. So a devotee, he also feels, afraid. Podobnie wielbiciel może czuć się również przestraszony. But at the same time, Krishna is with him. Ale jednocześnie Krishna jest z nim w tym samym So czasie. Srila Prabhupada, for instance, in Juhu, when the temple was getting constructed, I Srila Prabhupada, kiedy była budowana świątynia w Bombaju na Juhu, so Giriraj Maharaj was writing, he said, Prabhupada, there are so many problems and so much stress is involved here, what to do? Pan Giriraj Swami pisał, że w tym czasie było wiele problemów i niepokoju. I pytał Srila Prabhupada, co robić. And Prabhupada wrote a letter from Australia. Prabhupada said, don't be afraid, Krishna is on our side. Krishna killed all the demons who went to Vrindavan, so Krishna will protect us. Srila Prabhupada napisał mu list z Australii, mówiąc, że nie obawiaj się, Krishna jest po naszej stronie. Krishna zabił tak wiele demonów we Vrindavan, on będzie nas chronił. So that's what it means, uparat svabhava, that I'm able to understand, but I'm still not able to do.
the Więc things. to oznacza to słowo, że ja rozumiem, co się dzieje, ale nie mogę zrobić tych rzeczy. And in next line, he is therefore saying prachami tvam dharma samura chetaha. So what happens is when a person becomes weak, in the heart doubts appear. I kiedy osoba staje się słaba w sercu, pojawiają się wątpliwości. So samura, mura means fool. Muda oznacza głupiec. Samura means like accident fool. Accident. Yeah, I mean completely bewildered person. A samuda oznacza całkowicie oszołomiona osoba. So basically he is describing that my mind is completely perplexed. On opisuje to, że jego umysł jest całkowicie taki zakłopotany. I'm not able to understand what to do, how to do, when to do. I have no clue. Nie wiem, co robić, jak to robić, nie mam pojęcia. And that's why Srila Prabhupada have wrote in a purport. He said that there is a forest fire in the world. Dlatego Srila Prabhupada napisał to w znaczeniu, że na świecie jest taki pożar lasu. So we sing every morning Samsara Dava. My śpiewamy co rano Samsara Dava. I hope some of you at least sings who wake up for Mangala. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Was stają na Mangala. Yeah, if not, then it's a high time to wake up. Jeśli nie, to warto się obudzić. Not sing in the lap, don't sleep too long in the lap of Maya, because that's not a comfortable place. Żeby nie spać zbyt długo na kolanach Mai, ponieważ nie jest to zbyt wygodne miejsce. So now the question is, why you sing Samsara Dava? Why Prabhupada had said in this Samsara Dava forest fire? Why he didn't say it's a city fire or a state fire? I dlaczego Prabhupada pisze, jak opisuje to jako pożar lasu, a nie pożar miasta czy państwa? Anyone has a clue? Czy ktoś wie dlaczego? The forest fire is very uncontrollable that it cannot be put out by any human efforts. Okay. Pożar lasu jest bardzo niekontrolowany i bardzo trudno go ugasić wysiłkami ludzi. That's a good point, but there can be big fires also. Tak, to dobry punkt, ale różne inne wielkie pożary też So yes, it is not controllable, that's true. I oczywiście to nie jest możliwe do Something kontrolowania. more? Ale coś jeszcze? Because a big cloud can come and Ponieważ drop może the rain. nadejść wielka chmura i zrzucić deszcz. That's why we say samsara dava nalli daloga. Dlatego mówimy właśnie, że ta Aruna ghana ghanatam. Like a big cloud you are pouring. So a cloud can remove this. że miecz duchowy jest jak wielka chmura, która gasi ten ogień. So the reason why Prabhupada is saying here is because no one ignite the forest fire. Jest to tak powiedziane dlatego, że nikt nie rozpala tego ognia w lesie. The air, blows and the trees fall down, and no one goes and set fire in a forest. Tam wieje wiatr, drzewa się przewracają. Tam nikt nie rozpala specjalnie ognia w lesie. But just it happens. Ale on się wydarza. And the same is this material world, Prabhupada is saying in this purport. I podobnie Prabhupada mówi, że to samo dzieje się w świecie materialnym. Prabhupada is saying that in this world the confusion comes by its own. Mówi, że zakłopotanie pojawia się w tym świecie samo z siebie. Problem comes its by own. Problemy pojawiają się same z siebie. No one desire, but still they come. Nikt tego nie pragnie, ale pomimo tego one przychodzą. Just like a forest fire. Tak jak pożar w lesie. Yeah, so that's why Arjuna is saying dharma samura chetaha. I got totally confused. Dlatego Arjuna mówi, że jestem całkowicie zakłopotany. Arjuna didn't came to the battlefield to get confused. Arjuna nie udał się na pole bitwy, żeby być zakłopotanym. But he's saying, I am totally confused now. Ale mówi, że jest całkowicie zakłopotany. I mean, Arjuna had enough time to be confused. He was in forest for so many years. Arjuna miał olbrzymią ilość czasu, kiedy był na wygnaniu w lesie, So żeby być zakłopotanym. Arjuna came with a determination, but for least of his surprise, he was supposed to get perplexed in the middle of this situation. I przybył tam zdecydowany, ale został zakłopotany w środku całej tej sytuacji. So therefore Arjuna is saying, Prachamitvam, I'm asking you. Dlatego mówi, pytam Ciebie. And Prabhupada is writing in the purport, Prabhupada is saying that therefore there is a need for a guru. Dlatego Prabhupada pisze w znaczeniu, że dlatego potrzebny jest guru. So whenever you are confused, what you need? Counseling. I kiedy
kiedykolwiek jesteś zakłopotany, czego potrzebujesz? Porady. You don't try to solve this problem by your own. Nie próbujesz rozwiązać tego problemu. You can ask your superior. Możesz zapytać zwierzchników. It will help because if you will try to solve, you will make the situation more worst. I to będzie lepsze, ponieważ jeśli będziesz próbować sam rozwiązywać tę sytuację, to możesz jeszcze ją pogorszyć. Basically, you can't remove confusion with a confused mind. Tak naprawdę nie można rozwiązać tego zakłopotania zakłopotanym umysłem. Can you see your eye by your eye? Czy możemy zobaczyć tym jednym okiem nasze oko? Yeah. So that's the same thing. To jest ta sama rzecz. Therefore, Arjun took a good decision to ask. Także to jest... He took a good decision to ask. I dlatego Arjuna podjął decyzję, żeby zapytać. And it's confirmed with Shastras, because in Shastras it's said, whenever you are confused, ask. I dlatego, że to jest też potwierdzone w Shastrach. Jeżeli jesteś zakłopotany, to pytaj. So this counseling business which people have opened today actually is coming from Shastra, but they have implemented it in a wrong way. They are not qualified to give advices. I ten interes radzenia jest zaczerpnięty z siastr, chociaż ludzie w tej chwili nie mają kwalifikacji, żeby dawać dobre rady. And that's why Arjuna is speaking the third line. What he's saying, Yashrehasim nishchitam bruhitan meshisysteham. So now Arjuna is saying, make me a disciple. I teraz Arjuna mówi, żeby Krishna przyjął go jako ucznia. So Prabhupada is bringing a point in the purport. He's saying that when you understand that there is a confusion, then one needs guru. I dlatego Prabhupada pisze to w znaczeniu, że kiedy ktoś rozumie, że jest zakłopotany, wtedy potrzeba jest guru. So who goes to guru? I kto udaje się do guru? One who know that I'm confused and there are so many confusions in this world. This is first qualification. To jest pierwsza kwalifikacja, że najpierw rozumiemy, że jesteśmy zakłopotani i jest tak wiele zakłopotania na całym świecie. And then the second is he understands that I'm confused and he can't solve these confusions. I druga kwalifikacja to taka, że ktoś rozumie, że jest zakłopotany i że nie może rozwiązać tego kłopotu. But some people, they are confused. Niektórzy ludzie są zakłopotani And they know that they are confused. I wiedzą o tym. But still they want to solve the problems by their own. Ale pomimo tego chcą rozwiązać problem sami. Actually, all Western philosophers, if you read their philosophy, they fall in this category. They are trying to solve the problems by their own. I większość takich zachodnich filozofów jest właśnie taka. Oni próbują rozwiązać problemy sami. Especially two philosophers, they are the trendsetter. I głównie dwóch filozofów jest takich głównych. Who promoted that no, there are problems in this world, but you can solve it by your way. Którzy mówili, że są problemy w tym świecie, ale możemy je sami rozwiązać. So one is Schopenhauer. Jeden to Schopenhauer. And second is Nietzsche, Friedrich Nietzsche. A drugi to Friedrich Nietzsche. So they started this trend, and they said that find your own solution. I oni zaczęli ten trend szukania własnych rozwiązań. And what Nietzsche said, he said that well, there are so many problems in this world. I Nietzsche powiedział, że jeśli jest na świecie tak wiele problemów, don't worry, become a superman. Nie martw się tym, zostań supermanem. Make your will so strong. Spraw, żeby twoja wola była tak mocna, that you can solve anything. Żebyś mógł rozwiązać wszystko. And this trend is going till today. I ten trend utrzymuje się do dnia dzisiejszego. You don't have to read the philosophy books. Just go out in a shopping mall and you see, just do it. Nie musimy czytać książek filozoficznych, możemy udać się do jakiegoś centrum handlowego i przeczytać tam takie hasło. Po prostu zrób to. Or even on YouTube, people say you can do it. Czytam na YouTube, ludzie mówią, możesz to zrobić. Actually, he wrote a book. On napisał taką książkę. The title was The Will to Power. I tytuł jej brzmiał The Will to Power. Czyli, okay, he wrote a book. Basically, he introduced the concept. Faktycznie on przedstawił tę swoją koncepcję. So this concept is introduced and this is still here in the world. I ciągle to ma miejsce na świecie. So you know, if you understand that there is a problem, jeżeli rozumiemy, że istnieje jakiś problem, and you see that you can't solve it, so better ask someone. I widzimy, że nie możemy go rozwiązać, to lepiej zapytać kogoś. But
Pride will not let you ask. Ale duma nie pozwoli nam pytać. Yeah, that's the whole point. Na tym polega cały problem. That's why you can do it. Dlatego możesz to zrobić. Yeah, no need for your pride to get hurted. Nie musisz ranić swojej dumy. And we are in this world, people are following this philosophy. I ludzie na świecie podążają za tą filozofią. And so you can see what happened to the guy who gave this philosophy. I co się stało z tym człowiekiem, który przedstawił tą filozofię? So one day this philosopher, he was walking in a park. Nietzsche pewnego dnia spacerował po parku And he fell. I przewrócił się. So people took him to the home. Ludzie wzięli go do domu. And then he started lying on his bed. I leżąc na łóżku. And he wrote a letter to his friend. Napisał list do swojego przyjaciela. And then he signed it under the name Hitler. Podpisał się imieniem Hitler. Yes. And then he wrote after that a second letter to the friend and signed it under. I potem następny list do przyjaciela napisał. As Superman. I podpisał się Superman. So his friend understood there is something going on with his mind. Więc przyjaciel zrozumiał, że coś niedobrego dzieje się z jego umysłem. So a friend helped, so they sent a doctor, and doctor found out that this guy lost his mind. I ten przyjaciel wysłał tam lekarza i lekarz zrozumiał, że on postradał zmysły. That's why no wonder in today's day the psychologist business is booming. Dlatego widzimy, że w tych czasach ten interes psychologów kwitnie. Yeah, people earn a lot of money and then they go and then they pay it in the pocket of a psychologist and say, oh yes, solve this problem. And he says, you can do it, don't worry, take a pill and you will do it. I ludzie zarabiają dużo pieniędzy, udają się do psychologa, płacą mu, a on mówi, tak, to nie ma problemu, ty możesz to rozwiązać, weź tą pigułkę i będzie to wszystko. So basically this philosophy will make you mad. Innymi słowy, ta filozofia spowoduje, że staniesz się szalony. And that's why Shastras are saying, if there are problems, you can't solve them, accept a spiritual master. Dlatego siostry mówią, że jeśli masz problem, nie możesz go rozwiązać, przyjmij mistrza duchowego. Tadvignartam sagurma vijati munduk Upanishad. That in order to understand Po to, żeby zrozumieć that the Vedic knowledge, wiedzę wedyjską, one has to have a proper master. należy mieć właściwego mistrza. And Arjuna is a good soul, so he is approaching a spiritual master. Arjuna jest wspaniałą duszą i on zbliża się do mistrza But duchowego. Duryodhan was, no, I will not approach a spiritual master, I can do it. Ale Duryodhana mówi, nie, ja nie zbliżę się do mistrza duchowego, ja to zrobię. And that's why Duryodhan had this his camp. Dlatego Duryodhana miał swój obóz, Because people promote such things. ponieważ ludzie promują tego typu rzeczy. So his father, was promoting him, Jego ojciec promował go, and what to say, his uncle, so Mama it's called. i jego wujek, mama, Mama it's called in Hindi. nazywa się wujek w Hindi. Yeah, in Polish, Mama means something different. Po polsku znaczy to coś innego. But the thing is, he will always go to his mama and always, tell what is happening. Instantly, he will give a report what happens. I on ciągle chodził do swojego wujka i bez przerwy składał mu raporty z tego, co się dzieje. Yeah, so whenever Arjun or any good advice will come to him, he will go to Mama and Mama will say, oh, no, they are all wrong. They will, because Duryodhan feel envy and rather than scolding him, they will fan the envy. Jak kiedykolwiek Duryodhana dostał jakąś dobrą radę, to on szedł do wujka i mówił mu o tym, a wujek mu mówił, nie, oni ci zazdroszczą. I zamiast przyjąć te rady, oni po prostu rozdmuchiwali jego zazdrość. So this Mama was alone and that's why he was looking to live life of Duryodhan by burning him to flames. I ten mama był osamotniony tam, dlatego rozpalał ten ogień w sercu Duryodhany. And the same was with his friend Karan. I podobnie było z jego przyjacielem Karną. Yeah. So the point is that we shouldn't make toxic relationships in this world. Więc chodzi o to, żeby nie utrzymywać toksycznych relacji w tym świecie. Arjun is a nice man. He approached spiritual master and spiritual master is your real friend. That's why Prabhupada was signing the letter, your well-wisher. I Arjuna był wspaniałą duszą, dlatego zbliżył się do mistrza duchowego i mistrz duchowy jest
najlepszym naszym przyjacielem, dlatego na przykład Prabhupada podpisywał się Twój najlepiej dobrze życzący. And that's why Arjuna is saying, Sadhimam tam prapannam, I surrender to you. Dlatego Arjuna mówi, ja podporządkowuję się Tobie. And he's saying, so please you decide. I proszę Ty zdecyduj. By this line, Nishchatim bruhitan me, and tell me what is good and not. I powiedz mi, co jest dobre, a co nie. So the point is, Arjuna is asking for decision. I w ten sposób Arjuna pyta o decyzję. And that's how we know Gita is Nirnaya Shastra. Dlatego Gita nazywana jest Nirna Shastra. So all other Shastras, they are called Upadesh Shastra. They just give information. What is good, what is not. Inne siastry nazywają się Upadesha Shastra, czyli dają informacje na temat tego, co jest dobre, a co nie. But Gita is giving you decision. Decision? Yeah, decision. The art of making decision. Aha. Więc Gita podaje nam sztukę podejmowania decyzji. Yeah, and so the thing is that the Gita is answering and as well as presenting the confusions. I Gita daje nam odpowiedzi i również przedstawia te wątpliwe kwestie. So why confusions the Gita is presenting? Dlaczego Gita przedstawia te kłopoty? Because sometimes we can't see the confusion. Ponieważ czasami nie widzimy tych kłopotów. Or in other words, we are so degraded. Innymi słowy, jesteśmy tak zdegradowani, that we don't know even we are confused. że nie wiemy, że jesteśmy zakłopotani. Yeah, so that's why in 6th canto Prabhupada is writing. Dlatego Prabhupada pisze w 6. kanto. Prabhupada is writing that people are sad in this world and they don't know that they are sad, but they are praying to God to please make us more sad. I dlatego Prabhupada pisze, że ludzie na świecie są smutni, ale nie wiedzą o tym, że są smutni. I jeszcze proszą Boga, żeby sprawił, żeby byli jeszcze bardziej smutni. Yeah, how they are praying, give us money, wealth, health, strength, and then die. O co się modlą, dają nam pieniądze, zdrowie i wtedy umierają. So ultimately they are sad. Więc ostatecznie są smutni. Even after buying iPad and iPhone, they end up being sad. Nawet po kupnie iPhone'a czy iPada są smutne. Yeah, so there are, this is nice, I think. So there are two types of people who stay happy in this world. Są dwa rodzaje ludzi, którzy są na świecie. One who is fool, Ci, którzy są kupcami, and another who is Paramahansa. i drudzy paramahamsami. What happened the people in between? A co się dzieje z ludźmi, którzy są pomiędzy? You know, Agyani, they are sad because they don't have the knowledge, so they are sad. Agyani są smutni, ponieważ nie mają wiedzy i dlatego są smutni. And Gyani, because they have knowledge, now they see the problems and that's what makes them sad. Gyani mają wiedzę i widzą problemy i to powoduje, że są smutni. A fool is happy because he neither know what you call nescience, avidya, and vidya, wisdom or knowledge. So a fool, he is therefore happy because he don't know, neither he know vidya or avidya, which means Głupiec jest smutny, ponieważ on nie zna ani niewiedzy, ani wiedzy. so he neither know knowledge, neither know nescience. So the fool is happy. I taki głupiec jest szczęśliwy, ponieważ nie widzi tych problemów, ani też nie zna wiedzy. Just like go to the kids, yeah? Kids are sitting here and ask them, oh, do you know the concept, what is knowledge and what is agyan? They will say, we don't know anything. Tak jak my, jeśli zbliżymy się do dzieci i zapytamy, czy znacie ideę wiedzy, czy niewiedzy, one nie wiedzą nic na ten temat. You see, so that's why kids are happy. Dlatego dzieci są szczęśliwe. And Paramahans, they are also happy. I paramahamsowie również są szczęśliwi. Because they are, not interested in gyan or agyan. Ponieważ nie są zainteresowani ani gyaną, ani agyaną. They are just interested in the service of the God. Są tylko zainteresowani służbą dla Boga. So their only business is to serve the Lord. I dlatego jedynym ich interesem jest służenie Bogu. Yeah, so that's why he's saying Nishchitam, please Krishna, decide and give your decision. Dlatego on prosi, Krishno, podejmij decyzję. That's why whenever you are confused, always consult with Gita. Dlatego jeśli będziemy kiedykolwiek zakłopotani, zawsze konsultujmy się z We Gitą. mean BhagavatGita as it is, not some woman called Gita. Z BhagavatGitą taką, jaką jest, nie jakąś kobietą o imieniu Gita na przykład. Yeah, or there are many other Gitas, 600 plus, but Prabhupada's Gita is as it is. Czy jakieś inne wydania BhagavatGity, jest chyba ponad 600 wydań, ale konsultujmy się z wydaniem Prabhupada taką,
BhagavatGita taką, jaką jest. And Vallabhacharya is writing the same point. He's saying if you are confused in Vedas, I Vallabhacharya również potwierdza tą samą rzecz. Jeśli jesteś zakłopotany przez Vedy, then read Vedanta Sutra. to przeczytaj Vedanta Sutrę. And if you are confused after Vedanta Sutra, then read Bhagavad Gita. A jeśli jesteś zakłopotany po Vedanta Sutrze, to przeczytaj So BhagavatGita. that's the importance of Bhagavad Gita. Taka jest ważność BhagavatGita. Yeah, that this is mind of Krishna. This have all the solutions. To jest umysł Kryszny tutaj przedstawiony i są tam wszystkie rozwiązania. So that's why Arjuna is telling this verse to Krishna. Dlatego Arjuna mówi to o Krysznie. And this shloka is very important as well. I ta śloka jest również bardzo ważna. Because it is setting the theme of full Bhagavad Gita. Ponieważ ustanawia scenę dla całej BhagavatGity. So Arjun is surrendering in this verse to Guru. Arjuna podporządkowuje się w tym wersecie Guru. So he is changing his relationship from Sakya Bhav to Dasya Bhav. I zmienia swoją relację z Kryszną z Sakya Bhava na Dasya Bhava. So what is more important? Sakya Bhav, that means to be a friend, or Dasya Bhav, to be a servant? Co jest ważniejsze, Sakya Bhava czy Dasya Bhava? Czy być się przyjacielem czy sługą? So you see, in this verse is proving that Dasya Bhava is much more important. Ten werset udowadnia to, że Dasya Bhava jest ważniejsza. Because when Arjun and Krishna, they were on Sakya Bhava, so they were having friendly talks. Ponieważ Kryszna i Arjuna posiadali taką Sakya Bhava, czyli relację przyjacielską i tak wymieniali przyjacielskie rozmowy. Ye yathamam prapadyante tam tave bhavina. As you want, that's how I reciprocate. So friendly talks between friends. Kryszna mówi, że tak jak ty się podporządkowujesz, ja się odzajemniam, więc to były takie przyjacielskie rozmowy między nimi. But the moment he switched to the servant, Dasya Bhav, Ale w momencie, kiedy on zmienił ten nastrój na Dasya Bhava, so the service brings seriousness in the picture. to w tym momencie do tej sytuacji weszła taka poważna strona. And therefore Lakshmi is serving the feet of Narayana. Dlatego Lakshmi służy stopom Narayana. Yeah, so serving Lord is a serious business. Ponieważ służenie Panu jest poważną sprawą. And because of lack of seriousness, people fall from the path of bhakti. I z powodu braku powagi ludzie upadają ze ścieżki bhakti. Why? Because the confusions will come. Dlaczego? Ponieważ przyjdzie zakłopotanie. And if they don't take shelter of God, Jeśli nie przyjmują schronienia w Bogu, then they will be falling down. to wtedy będą upadać. But if we are servant of God, it means we are all the time protected. Ale jeżeli jesteśmy sługami Boga, to oznacza, że będziemy zawsze Therefore the word prapanyam is used here for surrendering. Dlatego użyte jest słowo prapanyam na podporządkowanie. Actually, it is bringing the concept of Sharanagati. I to wprowadza koncepcję Sharanagati. And it is a nice word or favorite word in Sri Sampradaya. To jest ulubione słowo w Sri Sampradaya. Yeah, prapanyam. Panna means protected. Panna to znaczy ochrona. And prapanya means you have taken shelter. So you are under protection of someone. Panna, czyli kto oznacza kogoś, kto przyjął schronienie i jest chroniony. So basically we are living in the protection. To oznacza, że żyjemy pod ochroną. So that's the same thing. Bhagavad Gita, Sharanagati is introduced in this. I podobnie jest w BhagavatGicie. Tutaj jest wprowadzona ta ochrona. And Bhagavad Gita is ending on surrender. I również Bhagavad Gita kończy się podporządkowaniem. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam. Yes? Sharanam tam jest na końcu. So that's why it's important to stay under the protection of God 24 hours. Dlatego ważne jest, żeby być pod ochroną Boga przez 24 godziny. And Krishna is saying in Bhagavad Gita 2:40, he's saying, if you are under my protection, big problems will come, but nothing will happen to you. I Krishna mówi, że jeśli będziesz pod moją ochroną, to pojawią się jakieś wielkie problemy, ale będziesz przeze mnie chroniony. And that is the beauty. And he's saying even the problems will be solved, you will even not realize problem came in your life. I Krishna mówi, że te problemy będą rozwiązywane w taki sposób, że nawet ich nie zauważysz. That's the beauty of Sharanagati. I to jest piękno Sharanagati. But people, they don't want to surrender to God, but they want to give some charity. Ludzie nie chcą podporządkować się Bogu, ale chcą dawać jakąś jałmużnę. So there are third class of people who give some charity and write their name and they are on the top of the fans or somewhere. Są trzeciej klasy osoby, które dają dotacje i ich imiona są na jakichś wentylatorach czy na jakichś plakietkach. In India you can see that. W Indiach można to zobaczyć. Yeah, and the second class of people, they say,
they donate, but they don't glorify themselves. A drugiej klasy osoby, one dają dotacje, ale nie wychwalają się. But then they say to others, don't say that I give it. Ale mówią innym, żeby nie mówili, że ja to dałem. That's the second. And the first class is Guptdan, where your right hand don't know the left hand you have done something. A pierwsza klasa osoba nawet nie wie, że jej prawa ręka dała tą dotację. So this is how it looks in material world. Tak to wygląda w świecie materialnym. Yeah. So the same way, there was a saint. He was once walking, and there were a group of 4 or 5 people who started swearing at his saint. I pewnego razu szedł jakiś święty i grupa ludzi zaczęła go wyzywać. Yeah, and the saint, when he was walking, he started praying by taking each and every person's name to the God that please give them mercy. I ten święty zaczął się modlić w imieniu tych osób i po kolei prosił o łaskę dla każdej z tych osób. So his disciple, he said, you know, that doesn't sound logical. They are cursing at you and you are praying for their welfare. I jego uczeń mówi, to nie wygląda zbyt logicznie, oni się przeklinają, a ty modlisz się o ich dobrostan. And he said, well, they are giving me what they have. On powiedział, oni mi dają to, co posiadają, And I'm giving them what I have. a ja daję im to, co ja posiadam. Yeah, so this is called Swabhavik-dan. That is, your nature has changed to give good things to others. To oznacza zmianę natury, że my chcemy dawać dobre rzeczy innym. So that is a good charity. To jest dobra jałmużna. That even to anyone whom you meet, you want to do the best, you want to give the best what you have. Nawet tej osobie, jakiejkolwiek osobie, którą spotykasz, chcesz dawać tylko dobre rzeczy. So coming back to devotion, in devotion, what is the biggest charity you can give to God? I w oddaniu, jaka jest najlepsza rzecz, którą możemy ofiarować Panu? Or let me ask like this: everything belongs to God. What can you give to God? Innymi słowy, wszystko należy już do Boga, co w takim razie możemy Mu dać. Whatever you will give, God will say, all right, it's mine property. I cokolwiek dasz Bogu, On powie w porządku, ale to jest moja własność. I mean, if I tell someone, give me my own money, they will say that's ridiculous. That's already yours. Jeżeli ktoś powie, daj mi moje własne pieniądze, to jest bez sensu, one już są czyjeś. But there are stupid people. That's why Krishna is telling to those people, okay, give me in charity some money, some things. Ale istnieją takie głupie osoby, dlatego Krishna mówi, w porządku, daj mi jakąś jałmużnę, jakieś pieniądze. Because they have no knowledge. Ponieważ te osoby nie mają wiedzy. And if they are mad people, jeżeli na świecie są szaleni ludzie, then with mad people you speak in a mad language. to trzeba do nich mówić szalonym językiem. That's why Krishna says, okay, give me some, money or this in charity. Dlatego Krishna mówi, daj mi jakieś pieniądze, czy cokolwiek w jałmużnie. But a devotee, he knows that Krishna is God. Ale wielbiciel wie, że Krishna jest Bogiem. And he knows everything, Bhoktaram, so Krishna is enjoyer of everything. I że jest odbiorcą przyjemności wszystkiego. So what a devotee can give? I co wielbiciel może dać? So we can give our desire. My możemy dać nasze pragnienie. So that's what Arjuna is doing here. Arjuna is saying, I'm offering you my desire. Krishna właśnie, Arjuna mówi to Krishnie, że ja ofiarowuję Tobie moje pragnienie. And therefore you tell me what to do now. Dlatego powiedz mi proszę, co teraz robić. So that is the thing. We want to surrender our desire to God. Więc to jest to, co trzeba zrobić, podporządkować swoje pragnienie Bogu. And that is the only thing which God wants. To jest jedyna rzecz, której Bóg pragnie. But the thing is, this is the only thing which we don't want to give. Ale niestety to jest jedyna rzecz, której nie chcemy dać. Among many other things like sleeping during Mangala. Spośród wielu innych rzeczy, takich jak spanie. Or following Prabhupada's instructions. Czy niepodążanie za And then when someone are following, instrukcjami Prabhupada. then we say, oh, they are crazy people. A wtedy, jeżeli widzimy, że ktoś inny podąża za tym, to mówimy, że to szalona osoba. We don't understand devotion at all. My w ogóle nie rozumiemy oddania. So that's why I read this verse. Dlatego trzeba czytać ten werset. And when what does it mean giving your desire? Co oznacza oddanie swojego pragnienia? It means, God, I will do what you want. I will do what you want. Mówimy Bogu, ja zrobię to, czego chcesz. And I will not do what my mind says. I nie będę robił tego, co mi podpowiada umysł. So no to your mind, your preference, and yes to God. Mówimy nie naszemu umysłowi, naszym
skłonnością, a tak Bogu. And how we know what God wants? We have a spiritual master. I skąd wiemy, czego Bóg chce? Mamy mistrza duchowego. We have instructions of Prabhupada, who is our founder Acharya. Mamy instrukcję Prabhupada, który jest naszym założycielem Acharyą. So that is this verse is speaking about. I to o tym właśnie mówi ten werset. So if anyone have any questions or comments, please. Jeśli ktoś ma jakieś pytania czy komentarze, to bardzo proszę. Ask anyone. Thank you very much for the lecture. When you are describing about the last point, like giving up our desire, I understand that it is easy to give like Lakshmi or service, give time or so many things, but when it comes to this giving up our own opinion or will in surrendering and accepting superior authority or spiritual master representative, I feel it is very very difficult. My most difficult problem is that, and unconsciously. Łatwo jest dawać jakieś pieniądze czy inne rzeczy, ale trudno jest porzucić swoją własną ideę i przyjąć zdanie kogoś innego. How to practically give up this will and follow the will of spiritual master and the representative? Jak w praktyce przyjąć wolę mistrza duchowego czy jego reprezentantów? We do it because we are practicing from many lives our listen to the Guru, and the Guru is mind. My robimy to, ponieważ praktykujemy to od wielu żyć, słuchanie naszego Guru, którym jest umysł. That's why we don't want to give our free will. Dlatego nie chcemy porzucić wolnej woli. For instance, look in the morning. Czyli na przykład rano. How do you offer your bathing to Krishna? W jaki sposób my ofiarowujemy kąpiel Kryszny? Well, someone wakes up and take a bath, and he may play kirtan and say, okay, I offer to Krishna. Ktoś może kąpać się i słuchać kirtanu w tym czasie i w ten sposób ofiarowuje do Kryszny. But someone can say, well, no, but a devotee, he is thinking that I'm washing this body for the service of Krishna, so I will come and play nice mridanga. Ktoś inny może myśleć, ja myję ciało po to, żeby ofiarować służbę dla Kryszny, przyjść i zagrać na mridanga. But that is not complete surrender. Ale to nie jest jeszcze pełne podporządkowanie. Basically, it is not complete offering. Nie jest to pełne ofiarowanie. Because still you are thinking this is my body. Ponieważ ciągle myślisz, że to jest moje ciało. Yeah. So what Krishna is saying, if you want to do, you have to do. The verse 424 is speaking about this. And Krishna is saying in that verse, he's saying, a devotee who is connecting. Krishna mówi w wersecie 4:24. Brahma Arpana. Oh, it came to my mind. Brahma Arpana. Wielbiciel, który tak kontaktuje ze mną. So what he does, he don't take bath. So someone can say, I will go and play, do the service to the God, but I'm taking bath at 7. So someone can say that I'm washing this body to do the service. Jak ktoś może powiedzieć, ja myję ciało, żeby wykonać służbę. So this is God's body and I will engage it in God's service. I to jest ciało należące do Boga i ja je użyję w służbie dla But they are taking bath at 7 in the morning. Ale kąpię się o 7 rano. But that's not a complete offering. To nie jest pełne ofiarowanie. Because a complete offering is, Krishna likes that we take bath in Brahma Muhurta. Ponieważ Krishna lubi, kiedy my kąpiemy się w Brahma Muhurcie. So it means I am giving up my free will. Krishna desire is to take bath at this time. Dlatego tutaj jest nasza jeszcze wola włączona w to, ponieważ Krishna chce, żebyśmy kąpali się o tej porze. And this body is the gift of Krishna. To ciało jest darem Krishny. And to serve Krishna is the mercy of Krishna. I służenie Krishna jest łaską Krishny. So Prabhu, we have to connect everything. Tak więc musimy połączyć te wszystkie rzeczy. If we don't connect, Jeśli then nie połączymy tego, then Prabhu, the offering will be not accepted. to ofiarowanie nie będzie przyjęte. And that's how we in this verse Prabhupada is saying how you start to connect everything, and then you come in naturally the position that you are a servant, you have no free will. I dlatego tutaj jest powiedziane, że musimy połączyć te wszystkie rzeczy
I wtedy przychodzimy jako sługa, który nie posiada tej wolnej woli. So you live life like this, a devotee live like this, although he is alone, he is watching what Krishna wants and he is doing that. Więc wielbiciel żyje w ten sposób, że on patrzy na to, czego chce Krishna i robi to. And believe me, this is hard. I to jest wysoki poziom. Because you have to give up your free will. Ponieważ musimy porzucić wolną wolę. And you have to offer every action of your life. I musimy ofiarować Krishnie każde działanie w naszym życiu. So this answer Prabhu your question? Yeah. Yes, Sasha Prabhu. Oh. I have a question. Oh, yes. Is it really the situation that Krishna wants us to give up the free will? Or? The free will? Yes. Czy to jest rzeczywiście tak, że Krishna chce, żebyśmy porzucili wolną wolę? Yes, because giving up the free will doesn't mean we become empty. Tak, ponieważ porzucenie wolnej woli nie oznacza, że jesteśmy puści. It means we can, because as a jiva, we have only one thing, that is our will. Ponieważ jako jiva mamy jedyną rzecz, która jest nasza, to jest nasza wola. And we can go either to the material world, możemy udać się albo do świata materialnego, or either we can use our free will in the service of Lord. albo używać naszej wolnej woli w służbie dla Pana. So that's what Krishna is saying, give me your desire. Dlatego Krishna mówi o tym podarowaniu mu pragnienia. You have BhagavatGita, what is the title of 18th chapter? Jaki jest tytuł 18 rozdziału? Renunciation? What is the title? Anyone? No one is reading Gita here? Nikt nie czyta Gity tutaj? I mean, come on, what's happening like? Conclusion, the perfection of Doskonałość wyrzeczenia. Okay, so Google found the answer. Więc Google znalazł. So there is perfection of renunciation. Doskonałość wyrzeczenia na tym polega. Renunciation means to give up. Wyrzeczenie polega na porzuceniu. And in this chapter, Arjuna is asking the question about sannyas and tyag. I Krishna tutaj w tym rozdziale rozwiązuje kwestię sannyasy i tyagi. So for example, you come to Krishna consciousness and you give up your, I don't know, drinking tea. Powiedzmy, że przychodzisz do świadomości Kryszny i porzucasz picie herbaty. It's a hard thing to give up tea, ask people, especially Indians. Szczególnie dla Hindusów jest to bardzo trudne do porzucenia. So Krishna is saying that is a sannyas. Krishna mówi, że to jest sannyasa. But what in the inside you have a desire to drink tea. A możesz wewnątrz mieć pragnienie picia herbaty. And that is what Krishna is saying, give up tyag. I dlatego Krishna mówi, porzuć tę tyagę. So basically Krishna is saying, a sannyasi don't necessarily can be a tyagi, but a tyagi will be a sannyasi. Dlatego Krishna mówi, że sannyasi może nie być wyrzeczony, ale wyrzeczony jest sannyasinem. And tyag means give up your desire. I tyaga oznacza wyrzeknięcie się swojego pragnienia. And accept desire of Krishna. I przyjęcie pragnienia So Kryszny. this answer Prabhu your question? Yes, but this is also a sign of free will, that we accept the desire of Krishna. To oznacza też wyraz wolnej woli, że my przyjmujemy pragnienie Kryszny. So that's why Mahaprabhu is saying in Shikshastakam, he is saying in Shikshastakam, Dlatego Mahaprabhu mówi w Shikshastakam, that my free will is, że moją wolną wolą jest, that Krishna, you control my free will. żeby Krishna kontrolował moją wolną wolę. Because Krishna says, I don't interfere in the free will of people. Dlatego, że Krishna mówi, że on nie wpływa na wolną wolę. You have a free will to do anything. Macie wolną wolę, żeby robić cokolwiek. So Mahaprabhu is saying in Shikshastakam, my free will is exactly that you will control me. I dlatego w Shikshastase jest powiedziane, że ja używam tej wolnej woli tak, żebyś mnie kontrolował. So that's the Mahaprabhu's answer in Shikshastakam. So a devotee prays like this, Krishna control me. Jak wielbiciel modli się w ten sposób, Krishna kontroluje mnie. Okay, Prabhu, Balakrishna Prabhu, you had a question, Prabhu, or a comment. Yes. I just want to ask you, Prabhu, you just said that one has to approach Guru when someone is in a state of confusion or complexity. Yes, Prabhu. Powiedziałeś o tym, Is this żeby the only przyjąć reason guru, that one should approach? Sorry, please continue. kiedy jesteśmy zakłopotani. Czy to jest jedyny powód? So is this the only one step one should approach the Guru, or any other areas where somebody is in and then you answer? Czy w innych przypadkach też powinniśmy przyjąć guru, czy tylko kiedy jesteśmy zakłopotani? In other words, that what is actually the need of someone's life to have a Guru?
Okay. Więc jaka jest inna potrzeba posiadania guru w życiu? So, Om Ajnana Trimandasya, we are born in darkness. Close your eyes and you will see darkness inside. My rodzimy się w ciemności. Jeżeli zamkniemy oczy, będziemy widzieli ciemność. How do we remove that darkness? W jaki sposób usunąć tę Jnana ciemność? Shalakaya. Only the Guru can open the eyes. Tylko guru może otworzyć nasze oczy. And how? By giving you Gyan Chakshu. I w jaki sposób? Dając nam oczy wiedzy. So that's the reason why we are approaching Guru. Dlatego my zbliżamy się do guru. We are born in darkness. Rodzimy się w ciemności. And in darkness, how much confused you are? I jak bardzo jesteśmy zakłopotani w ciemności. I mean, look at Brahmaji. Spójrzmy na Brahmę. When he was seeing everything dark, nothing he was seeing. Kiedy on się pojawił, widział tylko ciemność, nic innego. And who opened his eyes? I kto otworzył mu oczy? Krishna as Guru. Krishna jako guru. So that's the reason. Alright, so we are finishing right on time, 15:15. Srila Prabhupada ki! Nityananda Prabhu ki! Swami Maharaj ki! Jai.